Spójrzcie tylko w te oczy. To nie jest gra aktorska. W tej chwili ona nie jest już kobietą z wioski. Balijczycy wierzą, że stała się Widyadhara, niebiańską nimfą. Tańczy, by sprowadzić bogów na ziemię. Tego rytuału nie zobaczycie w hotelu ani na wycieczce z przewodnikiem. To wszystko dzieje się za zamkniętymi bramami. Bramami, do których wcale nie miałem trafić. Jeszcze kilka godzin wcześniej walczyłem ze skuterem, jadąc bez planu przez dżunglę. Wybrałem punkt na mapie losowo, kierując się tylko intuicją. I tak po 3 godzinach walki na dziurawych drogach w totalnej ciemności trafiłem do wioski Lemuki. Okazało się, że to najważniejszy dzień w roku. Święto Boga Stwórcy Brahmana. Zamiast podejrzliwości dostałem zaproszenie. Ubrali mnie w odświętne szaty i pozwolili dotknąć prawdziwego serca Bali. Czystego mistycyzmu, harmonii. To wyspa równowagi. A tam, gdzie jest wielkie światło, musi paść też cień. Następnego dnia harmonia pękła. Modlitwę zastąpił hazard, a taniec nimf zamienił się w walkę o życie. Żeby ceremonia była ważna, demony muszą otrzymać swoją ofiarę. Ofiarę z krwi. Dzisiaj odkryjemy tajemnicę Bali. To będzie mocny odcinek. Zapraszam. Kurde, ale hacjendy, żebym wyhaczył. Dzień dobry. Ja nie wierzę, w co się dzieje. W ogóle miało mnie tu w ogóle nie bić. To jest długa historia, jak ja się tu w tej dżungli znalazłem i przejeżdżałem takimi wertepami. Jeszcze tam po drodze dziewczyna nogę złamała na skuterze, się wywróciła. Katastrofalna droga. Dojechałem i nagle widzę pełno ludzi w takich strojach białych. No jakieś kurde obrzędy, pewnie co tydzień czy coś. Przychodzi tu babka i mówi, że to jest tylko raz do roku. Od wczoraj zaczęli i do jutra rana to ma trwać. Ja mówię, czy mogę tam pójść? A ona mówi, no tak patrzy na mój strój, krótkie spodenki. Ja mówię, no mogę ubrać długie spodnie. A ona mówi, nie, to ja przygotuję specjalny strój i ona mi zaraz da jakieś takie specjalne ubranie, gdzie będę mógł się w tej świątyni pojawić. Ale faza. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam w kolejnym odcinku misji 100 dni dookoła świata. A dzisiaj zmierzam, słuchajcie, na jakąś ceremonię coroczną. Ubrany jestem w takie specjalne szaty hinduskie. Tu mnie wyposażyli i jedziemy do świątyni. Jadę tu z chłopem na skuterze jeszcze. Zaraz mi tą czapkę zwieje. Tak to się skończy, może nie. Mamy 800 metrów, żeby dotrzeć do tej świątyni. Myślałem, że będziemy na piechotę, a oni mi zorganizowali transport. Kompletnie tu nic nie widać, jak się jedzie, no ale chłop zna drogę. Słuchajcie, w ogóle to nieplanowane było. Losowo inaczej. Spotkałem gościa, którym wypiłem kawę i powiedział mi, żebym pojechał na wodospad jutro. No i szukałem noclegu, znalazłem niedaleko tutaj tego wodospadu właśnie nocleg i wybierałem inny, ale głos intuicji mi powiedział, żebym zmienił. No i zmieniłem, trafiłem na ten Friendly Homestay, tak się to tu nazywa. No i widziałem po drodze, że tu się ludzie gromadzą przy tej świątyni, ale nie wiedziałem kompletnie, co się dzieje. Nie mogłem się tam też zatrzymać, bo policja przegania. No i jak dojechałem już do tego homestay, to pani mi powiedziała, jak się zapyta, zobaczcie, ile tu samochodów stoi, że jest po prostu coroczna, to jest świątynia hinduska, hinduistyczna czy hinduska, bo tu na Bali większość jest właśnie wyznawców hinduizmu, a nie tak jak myślałem, że cała Indonezja jest krajem muzułmańskim. Patrzcie, po ilu schodach musimy wychodzić. Niektórzy widzę kurzem jakieś, mają specjalne swoje waporyzatory, czy jak to się teraz nazywa. Widzę, że mają jakiegoś chrzciciela. O, to podobnie jak u nas.
Jedyne co wyczytałem zanim się tu dostałem, wybaczcie, że mój brak wiedzy, ale to jest coroczna taka ceremonia danej świątyni. Według kalendarza balijskiego to co 210 dni się takie coś odbywa i akurat dzisiaj, 5 na 6 listopada. Coś niesamowitego, jakie to jest połączenie w ogóle zdarzeń, że ja tu się w ogóle znalazłem w tej chwili. Kosmos. Tu chyba przyjmują chyba datki na mszę, tak mi się wydaje. Podobny system jak u nas. Trzeba wrzucić na tacę. Właśnie drzwi się zamknęły. Nie wiem, co tu będzie się teraz działo, ale muzyka nabiera tempa i chyba już nikt więcej nie może wejść. Ludzie niosą dary w takich oto tutaj pucharach. Tu możecie zobaczyć, słuchajcie, bufet, bo ci ludzie no, muszą się czymś posilać, prawda? Jeżeli tu przyjechali na cały dzień. Oczywiście pies jest tu na środku, nic sobie z tego nie robi. Właśnie problematyczne są psy tutaj na Bali, bo wyskakują pod koła, tak. No, kilka razy mi praktycznie wleciał pod nogi. Muszę poprawić tą swoją czapkę. Mają dzieciaki tu zabawę z tym, z moim. A ja muszę iść poszukać tego chłopaka, żeby się nie zgubić. Teraz tu się ludzie ruszyli, chyba idą wszyscy z darami. Przez chwilę było moment oczekiwania i ruszyli teraz grubym ogniem, żeby tam chyba złożyć te dary na tym stole. Zobaczcie, jaki mam fajny strój. Jestem ubrany w tą ich takie spódnico-spodnie, jakby to powiedzieć. Brzuch muszę napinać, bo trochę mi to leci. No i mam też tą całą ich czapkę. Jakby palmy bambusowe. Tak jak u nas są palmy na Wielkanoc, to tutaj są bardzo podobne. Tutaj bogom przynoszą owoce morza, banany, to są liście bananowca, owoce, a mrówki, ale mrówki robią robotę. Kurde, nawet guziec jest. Idę wrzucić na tacę, a co mi tam? Niech się poszczęści. Za algorytm. Like 100 you can also get. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Niech się szczęści. Wszyscy ci ludzie tu za mną to są ci, co mają żonę albo męża, a ci, co nie mają, to teraz są tam właśnie za mną i oni są odpowiedzialni za czyszczenie, za w ogóle organizację, za zadbanie o to, żeby to wszystko się działo według odpowiedniego rytuału. No i ci singlowie są jakby no, troszeczkę z boku, więc no, każdy chce chyba z nich no, dosięgnąć tej łaski małżeństwa, tak mi się wydaje. Jest to jakaś też tutaj taka wytyczna i droga, bo inaczej no, nie siądzie się tam z główną rzeszą ludzi, tylko na uboczu. No ocencie sami. Widzicie, teraz 3 razy każdy dostaje wodę święconą, ale dlaczego? No bo jest 3 głównych bogów. To jest podobnie jak w chrześcijaństwie Święta Trójca, to tu jest Brahma, Wisznu i Shiva. Dzisiejszy dzień jest specjalnie poświęcony Bogu Brahma, czyli kreatorowi, stworzycielowi tego całego świata. Czyż te religie się nie przeplatają? Czy mi się tylko wydaje?
Tu jest taki grill i miejsce, w którym no, kucharz, nie wiem jak on wyrabia, w takim jednym, z takiej jednej patelni czy z dwóch, na tyle osób, no ale szacunek. Also get after break, steamed rice. What is steamed rice? This is with fish? No, pork. Pork, okej. Ci panowie tutaj w tych strojach biało-czarnych są odpowiedzialni za ceremonię, która się tutaj odbywa i właśnie w tej chwili mają przerwę i przyszli na jedzenie. Więc tu jest taki bar, którym no, można się posilić, a w tym miejscu, możecie zobaczyć, już osoby się przemieszczają. One czekały, te osoby tutaj jakby w takiej poczekalni i jak pewna grupa ludzi skończyła, no żeby wszyscy się nie pchali z tymi darami, to się po prostu zmieniają i teraz jest ich kolej, bo to z różnych wiosek przybyli, bo jest to największe święto w roku tu kalendarzowym tym balijskim, które ma o dziwo 210 dni. Trzeba wspomnieć też o zwierzętach, słuchajcie, bo oni mają wielki szacunek właśnie do zwierząt, bo wierzą, że też dusze ludzkie są zreinkarnowane właśnie między innymi w zwierzętach i modlą się za nich i przychodzą, biorą ich w ogóle do domu i otaczają takim po prostu dobrem i miłością. Cool! Like in the television. Okay, I would like to introduce about this one. White is called the decorate of the color, like you use white and black. This one, the white is the positive energy. The center, so black is the negative energy. Okay, and also sometimes you will look like a color, like a gray color. The gray color, when you still like white and black mix, this one is, you know, like also will disrupt. You know, will also have like still have a negative energy. It's also white. This one is meaning of the positive energy and also good place, good people, and also good goodness or kindness. Also like a friendly, and also like Hinduism in the tradition is belief after life they also will go to paradise. And also black. Black this one is the meaning of negative energy. And it's also like a bad karma. Afterlife, this is the meaning. Also afterlife will to go to hell. And the process reincarnation like animals. When like Hindu in Bali believe the process of white and black we can do like separate of positive or negative. Do like meditation or yoga, because white and black still stay together when we not separate. I mean like not control emotional and not do about meditation or yoga. Sometimes also we will come to the holy water. This is called like malukat. In Hindu tradition, it's called malukat. Malukat is this like traditional. I mean like a spiritual purification ceremony, like a cleanse oneself. The people purification of the maybe have like a physical and mentality come from negative energy. Yeah, something like that. Yeah. Thank you. Świnia z Afryki. Tylko czemu ta świnia ma kły? Zobaczcie, tu są w ogóle monety takie na sznurku, ale to nieprawdziwe. To taki guziec. Jaki kraj, taki guziec. Ten jest ogolony. Zatrzymaliśmy się jeszcze na kawałek małe co nieco. No, nie omieszkam, bo cukier jest zawsze u mnie w cenie. Pytał się ziomal, czy chce kawy, ale ja o 22 kawy nie będę pił, bo chcę wstać na wschód. To jest cukier, kokos. It's a green color from pandan. That's very nice. Yeah. Sweet.
Przyjrzyjcie się dokładnie ich twarzom. To, co może wydawać się nam dziwne czy przesadzone, ma tutaj głęboki sens. Te charakterystyczne łuki na czole, które zmieniają kształt brwi, nazywają się srinata. Mają one sprawić, że tancerka przestaje przypominać zwykłą dziewczynę z sąsiedztwa, a upodobnia się do idealnego wizerunku bóstwa. Do tego biała kropka między brwiami, bidża. To ziarno ryżu, które symbolizuje otwarcie trzeciego oka i boską świadomość. W tym makijażu nie chodzi o bycie ładną. Chodzi o bycie nieziemską. Na głowach dźwigają gelungany, czyli masywne złote korony. Zwróćcie uwagę na te misterne detale. Często wplata się w nie też świeże kwiaty, które są darem same w sobie. Te stroje są ciężkie, krępują ruchy, ale tancerka nie ma prawa okazać zmęczenia. Obwiązana ciasno złotymi pasami staje się jakby żywą rzeźbą. To poświęcenie ciała nazywa się na Bali Ngaya, czyli bezinteresowna służba. One nie tańczą dla sławy. Tańczą, by zadowolić Stwórcę. Ale ceremonia w Pyradesa to nie tylko statyczna modlitwa. W pewnym momencie na dziedzinie zbiegają tancerki w strojach przypominających rajskie ptaki. Zobaczcie na te barwne materiały, którymi operują jak skrzydłami. Balijczycy wierzą, że bogowie kochają piękno i sztukę. Dlatego, aby ich ugościć, odtwarza się przed nimi piękno natury. Te dziewczyny w swoich ruchach naśladują zaloty ptaków, ich lekkość i grację. W tym transie barw, złota i gamelanu granica między człowiekiem a naturą, między ziemią a niebem po prostu przestaje istnieć. I to jest właśnie magia balijskiej nocy. Ale różnica, prawda? Wczoraj tu setki, a może nawet i tysiące ludzi przewinęło się przez to miejsce. Zresztą widać tutaj po wydeptanej trawie, po tych śmieciach, które zostały, ale jest to dosyć już ogarnięte. A dzisiaj dlaczego tu przyszliśmy? Bo odbędą się, kurde, jakieś tu dziwne ważki latają. Odbędą się walki kogutów. Tak, dzisiaj o 1:00, czyli za 1,5 godziny będzie taka rozrywka, która tutaj jest bardzo popularna. Ale przyznać się szczerze, że ogromna rozbieżność, no nie? Wczoraj takie spirytualne doświadczenie tutaj, ludzie połączenie z Bogiem, a dzisiaj co? Dzisiaj takie prymitywne po prostu patrzenie na jakąś formę przemocy, prawda, wśród zwierząt? Ale za chwilę się o tym przekonamy i postaram się to dla was zgłębić. No wiecie jak to jest, u nas w lany poniedziałek się leje wodą, a tutaj organizuje się walki kogutów. O, słychać? Ja muszę być ubrany w taki strój, jak widzicie. Jest dosyć elegancko, chociaż wydaje mi się, że brzuch mam wtedy taki ogromny, bo to jest zawiązane tuż nad pępkiem. Dookoła jeszcze tak wywinięte. Jednej rzeczy się tylko obawiam, jak spadnie deszcz, mojego powrotu na skuterze po tych górskich drogach. Wczoraj tu po zmroku to naprawdę modliłem się, żeby dojechać, bo były takie, słuchajcie, te spadki, że te oba hamulce to tak nie do końca działały, a na śliskim to nie chcę nawet myśleć. Przyjedź na Bali, mówili, będzie fajnie. Tu nadaje radę, ale niestety zbyt mocno pada, żebym dalej w jakiś w miarę bezpieczny, logiczny i sensowny sposób kontynuował swoją wyprawę na tym skuterze. A teraz będzie cały czas z góry. Te opony to są takie... Trzeba brać pod uwagę też, że lokalsi co chwilę się zatrzymują i czekają chyba aż przestanie padać. Ja się cieszę, że wyjechałem z lasu, bo jakby tam nie złapało, chociaż jechałem takimi meandrami z zakrętami, słuchajcie, we mgle, więc jak była mgła, no to myślę, no to chyba nie spadnie nic, no bo już jestem wśród chmur, prawda? No ale tu się niestety rozpadało. Dobra, przejdźmy się, zobaczmy jak tu opustoszało to miejsce. Nie pozostało już tu nic. Zabrane były te bambusowe palmy, jak ja te wczoraj nazwałem. Ten ołtarz był tutaj wypełniony tym. Pod spodem zbierali oczywiście datki. Można było się wpisać.
Na pewno proboszcz to rozliczał. Kurde, kogut tu jest w tej torbie. Obczajecie. Tu. Rusza się. Dziury są zrobione. Spokojnie. A my się przejdźmy tu, bo nie byłem tu wczoraj. Nie wiem, czy mogę. Trzeba na schodach tak podwijać tą kieckę, bo się na niej staje co chwilę. Wszędzie były te dary w postaci jedzenia. Tu coś jeszcze pozostawało, ale większość już jest zgarnięta, bo ludzie to przynoszą jako dary, to tak jak u nas trochę święconka, no nie? I później jedzą. No tutaj widać, że no, zostało to zostawione. Ale piękne to jest. Niesamowite. Jakie tu są zdobienia. Te kamienie tu porośnięte mchem, to na pewno nie były ułożone 100 lat temu. O nie, o nie. Zobaczcie, co się stało. Urwał się mój statyw. Kurde. Kaplica. Ja bez statywu, no nic, będę musiał gdzieś zakupić. Urwał się plastik. Niestety. Chciałem zrobić pewną korektę tu po prostu, jak ten statyw się do mnie miał nachylić, ale no urwał się całkowicie. Jest wojna, są straty. No i po zawodach tego się nie da wymienić. To nie jest taka głowica kulowa, którą można tu coś, że tak powiem, naprawić. Plastik się po prostu łamał i koniec. No nic. Córka moja na pewno będzie miała ubaw i Piotrek, bo oni wiedzą, że ja jestem człowiek statyw. Tyle, co ja statywów mam, no chyba no ponad 10, no to trzeba następny kupić, niestety. No do śmieci, no bo co? Przykro. Pewnie się zastanawiacie, skąd tutaj taka swastyka. W hinduizmie to jest połączenie 4 religii, czyli hinduizmu, chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu. Znak przyjaźni. No, pewien malarz z Austrii odwrócił to, no i zrobił, co zrobił. O kurde. Nikt tu nie widzi, że wszedłem, ale chyba przez tą bramę na pewno nie mogę przejść. Nie wiem, co to są groby? Słuchajcie, takie dziwne mają drzwiczki tu. Można to otworzyć? Dawno temu otwierane, bo kłódka jest. Widać, zardzewiała. Nie było to otwierane długo. Widzicie koniec wyspy? Tam na horyzoncie to morze. I powiem wam, żeby tam na koniec dojechać, to stąd to trzeba na skuterze jechać prawie 3 godziny. Dacie wiarę? A jest to może 75 km. No, widzę, już tam się faceci zbroją. Idziemy tam. Już tu się przygotowują do walki. Zupełnie nie znam się na tych regułach, ale no, można się domyślić, że to jest środek, gdzie startują obydwoje i nie może kto wygra, pewnie kto wyjdzie, czyli spłoszy się, no i ucieknie ze strachu, ten przegrywa. Albo który jeden drugiego wypchnie, ale to zobaczymy podczas już normalnej walki. A tu co się dzieje? Zaraz sprawdzimy. Tam gościu chyba rozkłada karty. Jak rozkłada karty, to mi się wydaje, że tu jest jakaś forma tego hazardu. No, domino grają. Tu to 100 000, to jest 22 zł. Może to jest jakiś balijski poker, tak mi się wydaje, no bo nie układają tego tu inaczej. Ciekawe zasady mogą być. No tu jest chyba jakaś inna gra. Zobaczmy.
Młodzi widzę też grają, tu nie ma ograniczeń wiekowych do hazardu. O, wszyscy na 11. Grubo na 11 i też jakieś połączenie jest. Śmiało mogę stwierdzić, że ten dzień następny po tych wszystkich modłach to jest typowo dla mężczyzn. Walki kogutów, hazard, papierosy, oni wszyscy tu palą praktycznie, te normalne papierosy, nie jakieś tam waporyzatory czy inne elektroniczne. No ta czapka trochę mam taką za mała na moją głowę, za dużo pomysłów na filmy. O, już się zbierają, kurde, są walki, a ja tu gadam. O kurde, czy wy to widzicie, co tu się dzieje? Oni przywiązują ostrza noży do nóg tego koguta. Ale nie jestem tu, żeby komentować ich tradycji, do tego są przyzwyczajeni, to praktykują, więc każdy niech ogląda na własną odpowiedzialność i oceni to. No moje zdanie jest akurat tutaj na mało ważne, bo i tak to się odbędzie, i tak się to odbędzie. I po to tu wszyscy się zgromadzili. My oglądamy facetów, którzy piorą się na gołe pięści, łamią sobie szczęki, no ewentualnie boks, ale wszystko to jest forma przemocy. Tylko no, racjonalizujemy, co jest mniej okrutne, a co jest bardziej okrutne. Wydaje mi się, że od tego po prostu biznes zależy przede wszystkim. Teraz wielkie poruszenie, już nie ma nikogo tu na środku, chyba koguty są przygotowane, chociaż jeszcze pół godziny do pierwszej, o pierwszej miało się zacząć, ale chyba nie mogą wytrzymać z wrażenia. Dosyć sporo tu ludzi się już zebrało, po dwóch stronach są ławki, żeby też z tyłu było widzieć. Zaczyna się. Można obstawiać, na pewno. Tu są goście, którzy zbierają zakłady na lewo, na prawo. By więcej ludzi się zmieściło, to będzie rząd siedzący i rząd stojący. Ja będę przy tym stojącym. Tu poruszenie jest dosyć mocne teraz. Wszyscy tu się kotują, dosyć... O, tu następnemu nawijają. No nie ma żartu, słuchajcie. O kurde, wsadzili ich teraz tu do tego, do kosza.
No, właściciel chyba wypłaca. Postawili na jego koguta. Ja już mam dość. Chcę to jakoś przetrawić. No, trochę mnie to po prostu zmieliło wewnętrznie. Jestem trochę zniesmaczony. No ale przedstawiam kultury tak jak jest. Ja z nimi nie dyskutuję. Przecież nie powiem tym wszystkim ludziom, słuchajcie, źle robicie. Robią jak robią. Takie mają tutaj zwyczaje, tradycje. Gość mi wyjaśnił, że to w zależności jaką wagę ma kurczak, takie ostrze jest używane, czyli większy kurczak, znaczy ten kogut, większe ostrze. Ja już mam dość, powiem wam szczerze, trochę tak jakoś niedobrze mi. I druga sprawa jeszcze, to tylko jedną walkę. Tu nie ma systemu pucharowego, że ten, który wygrywa, walczy następną walkę. Kapłan tu odprawia 3 modlitwy. Tuż przed walką i po walce. Zwłaszcza tego koguta odprawia na tamten świat, który przegrał. Jak można obstawiać? Bardzo łatwo. Podwinę sobie tylko tą tutaj narzutę, żebym nie spadł z tych schodów. Słuchajcie, bo to jest 45 schodów i są bardzo, bardzo strome. Jak to wygląda? Stawiacie kasę na jakiegoś tam koguta i jak wygra wasz, no to dostajecie kasę z powrotem. A jak przegracie, no to jest kasa właśnie dla właściciela tego koguta, który wygrał. A ten, co przegrał, no to nie ma ani kasy, ani koguta. Wierzą, że tak uwalniają po prostu złą energię. Straciłem statyw, ale zyskałem coś cenniejszego. Prawdę o tej wyspie. Bali to nie tylko plaże i drinki z palemką. To mistycyzm, który miesza się tutaj z brutalnością. To biel szat i czerwień krwi. I chyba właśnie po to podróżuję solo, żeby te kontrasty zobaczyć na własne oczy. Solo po planecie.